Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Realizujemy zajęcia z przedmiotu chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne dla studentów kierunku pielęgniarstwo. Tematem dzisiejszych zajęć jest opieka pielęgniarska wobec pacjenta po resekcji gruczołu tarczowego w zerowej dobie. Celem zajęć będzie nabycie umiejętności kompleksowej opieki pielęgniarskiej wobec pacjenta po usunięciu tarczycy w tej właśnie zerowej dobie, czyli bezpośrednio po zabiegu operacyjnym. Studenci nabywają umiejętności monitorowania takiego pacjenta, oceny stanu pacjenta w zerowej dobie po zabiegu operacyjnym obserwacji w kierunku powikłań pooperacyjnych, nabywają umiejętności współpracy w zespole, odbierania i realizowania zleceń lekarskich, jak też bardzo istotne reagowania na często zmieniający się nagle stan pacjenta po zabiegu operacyjnym. Do realizacji zajęć niezbędny jest wcześniej przygotowany sprzęt, między innymi wysoce specjalistyczny symulator osoby dorosłej z możliwością np. wkłuć dożylnych, z możliwością symulowania różnych symptomów chorobowych, chociażby kaszel, duszność, sinica czy np. drżenia mięśni i wiele innych objawów. Osobą zapewniającą wsparcie nauczyciela prowadzącego zajęcia symulacyjne jest technik symulacji medycznej. Nadzoruje on m.in. obsługę symulatorów medycznych oraz oprogramowania, sprzętu audio-wideo, a także sprzętu sterującego w trakcie zajęć symulacyjnych. Zajęcia metodą symulacji poprzedza tzw. prebriefing. Jest to tzw. odprawa wstępna. Nauczyciel na zasadzie luźnej rozmowy zapoznaje się z wiedzą studentów na temat zajęć. Temat zostaje podany studentom wcześniej, przed zajęciami. Rozmawiamy na temat tego, co się wydarzy za chwilę, co studenci będą mieli wykonać, jaką będą mieli sytuację kliniczną. Proponujemy tutaj podział ról w grupie, kto będzie na przykład liderem tego zespołu, kto będzie pielęgniarką, a kto będzie studentem, bo to są właśnie role do obsadzenia, że tak powiem, w tym scenariuszu. I sposób, w jaki studenci zostają wprowadzeni do tych zajęć symulacyjnych, będzie przekładał się i wpływał na pracę ich, na ich zaangażowanie później w sali symulacyjnej. I to, jak im tutaj nauczyciel przedstawi tą wizję, co mają zrobić, jakiego będą mieć pacjenta, z jaką jednostką, w jakim stanie, to wpłynie też w pewien sposób na obniżenie ich stresu sytuacyjnego, a to jest bardzo istotne, żeby po prostu swobodnie wykonywali czynności, no i żeby byli z siebie zadowoleni tak studenci, jak i nauczyciel. Zaraz podejmiecie opiekę pielęgniarską nad pacjentką, która powróciła z zabiegu operacyjnego usunięcia tarczycy, no i należy podjąć pewne działania i w pewnej kolejności. Jak myślicie, które z tych działań są może nie tyle najważniejsze, ale w jakiej kolejności powinno się wykonywać, co najpierw zrobić? Bożenka, przypomnij. Według mnie najważniejsze jest podłączenie kardiomonitora. Dzięki temu mamy szansę na obserwację i notowanie podstawowych parametrów życiowych, ciśnienia, tętna, saturacji. Należy także kontrolować stan rany pooperacyjnej, a także opatrunku, który znajduje się na ranie, sprawdzać, czy jest suchy, czy właśnie rana nie sączy i w związku z tym opatrunek nie przecieka, czy nie znajduje się na nim krew. Odprowadzane są też z rany pooperacyjnej dreny, które właśnie odprowadzają krew, aby nie zalegała w ranie. Tak, tutaj jest to, przepraszam Cię przerwę, ale jest to bardzo istotne, ponieważ tarczyca jest narządem bardzo dobrze ukrwionym, więc ta wydzielina w postaci krwi powinna być odprowadzana, bo inaczej zalega w loży pooperacyjnej, a to może powodować różne niestabilne parametry. Na przykład u pacjenta może pojawić się duszność, a to może skutkować, jak tutaj Bożenka powiedziała, na przykład obniżeniem saturacji, problemami z oddychaniem. Klaudia, na co jeszcze zwracamy uwagę u pacjentki po zabiegu usunięcia tarczycy? U pacjentki po zabiegu usunięcia tarczycy należy zwrócić szczególną uwagę na ułożenie głowy, aby zapewnić komfort pacjentce oraz zmniejszyć ból, jaki będzie jej doskwerał po operacji, oraz
patrzeć na to, czy jednak faktycznie to ułożenie tej głowy będzie pomagało w odprowadzaniu zlepiającej wydzieliny. Tak, i czy nie będzie utrudniać oddychania? To też zawsze pytamy, jakie pacjent chce oddycha z racji tej specyfiki tej operacji. Izabela, po każdym zabiegu operacyjnym jednym z podstawowych, doskwierających takich problemów pacjentowi jest ból. Ból jest piątym parametrem, który się obserwuje u pacjenta. W celu wyeliminowania dolegliwości bólowych u pacjenta należy podawać odpowiednie lekarstwa zlecone przez lekarza I taki ból możemy określić za pomocą odpowiednich skal. odpowiednich skali. To jest bardzo istotne narzędzie, żeby można się było dowiedzieć, na ile pacjent odczuwa ten ból. Najpierw objaśnić, o co chodzi ze skalą, a później uzyskać od pacjenta odpowiedź. Realizując scenariusz, musimy podzielić się na pewnego rodzaju role. I tutaj proponuję jako lidera tego zespołu Dominikę. Dominika, świetnie sobie poradziłaś, byłaś dobrze przygotowana w trakcie pre-briefingu. Właściwie odpowiadałaś, umiałaś, dlatego proponuję Ciebie na lidera. I jeszcze wyznaczamy sobie pielęgniarkę, która będzie współpracować, prawda? Dwie pielęgniarki i studenta, dlatego może Dominika, kogo chciałabyś wybrać na pielęgniarkę, kogo na studenta w swoim zespole? To może przydzielmy rolę tak, że studentem będzie tym razem Iza, Dobrze, fajnie. pielęgniarką numer 1 Klaudia, a pielęgniarką numer 2 Bożena. Dobrze, zgadzacie się? Fajnie. Dlatego teraz już mamy role przydzielone, idziemy do sali symulacyjnej i tam będziecie same orientować się, co ewentualnie będzie do zrobienia. Praca już taka samodzielna, więc przechodzimy do sali symulacyjnej. Zapraszam. Symulacja start. Dzień dobry Pani Nowak. Jest Pani po zabiegu operacyjnym usunięcia tarczycy. Aktualnie znajduje się Pani na oddziale chirurgii na sali obserwacyjnej. Zmierzymy teraz Pani parametry życiowe. Moja koleżanka się tym zajmie. Klaudia, proszę. Zmierz Pani parametry życiowe. Aktualnie może mieć Pani problemy z mówieniem. Może temu towarzyszyć chrypka. Piotr, za 5 minut obniż ciśnienie do 88 i przybliż obraz. Podłączymy teraz Panią do kardiomonitora, który zmierzy Pani podstawowe parametry życiowe. Będzie podpięty ciśnieniomierz, także może też Pani poczuć lekki ucisk na przedramieniu. Czy mogłaby mi Pani ocenić ból w pewnej skali? 1 oznacza, że ból jest bardzo mały, a 10, że ból jest bardzo wysoki. Także jeśli Pani może, to proszę mi określić, w jakim stopniu boli teraz Panią rana pooperacyjna. Tak, 4. Dobrze. Widzę, że tutaj lekarz zlecił leki, także zaraz Pani podamy. Tak, bardzo proszę, bo mnie bardzo boli. Uniosę też Pani lekko głowę. O, tak, lepiej. Zmierzymy teraz Pani ciśnienie. Założę jeszcze Pani takie wąsy tlenowe, które ułatwią Pani oddychanie, a także pozwolą natlenować właśnie lepiej krew w organizmie. Uniosę głowę. Ciśnienie tętnicze krwi 110/95. Tutaj na szyi ma Pani takie 2 dreny, które są odprowadzone z rany pooperacyjnej. Mają one na celu ułatwić odpływ krwi, która zalega w ranie, po to, aby ona się tam nie gromadziła i aby przez to nie było żadnych powikłań pooperacyjnych.
więc proszę też na nie uważać. Dziękuję. Niech Pani odpoczywa. W okresie pooperacyjnym pielęgniarka jest odpowiedzialna za przygotowanie i podawanie pacjentowi zleconych przez lekarza leków i płynów infuzyjnych pod bieżącą kontrolą stanu chorego, w szczególności ciśnienia tętniczego krwi i tętna. Pielęgniarka, przygotowując i podając leki w podaży dożylnej, musi przestrzegać zasad aseptyki. Należy dokładnie i precyzyjnie obliczać dawkę zleconego leku, jak też obserwować reakcję pacjenta na przytaczane farmaceutyki. Pani Nowak, podłączę teraz Pani lek przeciwbólowy. Będzie on się przytaczał kilka godzin przez pompę. Podłączę Pani teraz kroplówkę z płynem wieloelektrolitowym w celu nawodnienia Pani organizmu oraz uzupełnienia elektrolitów. Zmienię Pani teraz opatrunek, ponieważ cios został przesiąknięty już krwią. Wszystko będzie w porządku. Postaram się zrobić to wszystko delikatnie, żeby była Pani zadowolona. Przygotowując się do zmiany opatrunku na ranie pooperacyjnej, musimy zgromadzić sobie niezbędny sprzęt, który posłuży nam do tego celu. Powinien być przygotowany zestaw do zmiany opatrunku, dodatkowe jałowe gaziki, serweta do obłożenia miejsca wokół rany, oczywiście preparat do dezynfekcji skóry wokół rany, preparat do dezynfekcji rany, miseczki nerkowate, powinny być oczywiście rękawiczki niejałowe, jak też jałowe, oraz przylepiec nożyczki do przyklejenia gotowego opatrunku. Zmieniając opatrunek, należy zwracać uwagę na dreny, żeby ich nie wysunąć, nie przesunąć, ale też zwracać uwagę na przebieg drenów, czy nie są one zagięte, czy nie jest dren zaczopowany skrzepem krwi, no i ile gromadzi butelka Redona treści krwistej. Jest to notowane i konieczne do odnotowania w bilansie płynów. Jak się Pani czuje? Tak mi mrowi wokół ust. A tylko wokół ust, czy jeszcze w jakimś innym miejscu? Chyba palce u rąk. Palce u rąk, tak? A u stóp? Nie. Dobrze, to ja to zgłoszę lekarzowi. Zaraz zadzwonię. Dziękuję. Dzień dobry, Pani doktor, z tej strony Walowska. Pacjentka Anna Nowak na sali pooperacyjnej po zabiegu usunięcia tarczycy zgłasza, że drętwieje jej okolica ust oraz palce u rąk. Dobrze, dziękuję. Pani Nowak, lekarz zaraz do Pani podejdzie. Dziękuję. Występowanie drętwienia lub mrowienia na skórze twarzy i rąk ma związek z usunięciem lub podrażnieniem przytarczyc leżących w okolicy tarczycy, co może spowodować zaburzenia stężenia wapnia w organizmie, a wapń bierze udział w przekazywaniu impulsów nerwowych, stąd nadmierna pobudliwość mięśniowa i odczucie mrowienia czy drętwienia. A teraz pobiorę Pani krew na badanie poziomu wapnia. Dobrze. Krew została pobrana, oddamy ją do diagnostyki. Jak będziemy mieć wyniki, to przekażę Pani informacje. Dziękuję. Koniec scenariusza. Proszę uporządkować salę i pomyśleć o rzeczach, które zrobiłyście dobrze. Więc jesteśmy
jesteśmy po symulacji. Bardzo fajnie zaprezentowałyście Pani opiekę nad pacjentką po resekcji tarczycy. Wszystko mamy zobrazowane. Jeżeli któraś z Was chciałaby powiedzieć, że coś zrobiła lepiej, a mi się wydaje, że zrobiła gorzej, to mamy wszystko nagrane i tutaj możemy się odnieść. Dziękuję Wam bardzo za tę pracę. Myślę, że w sytuacji prawdziwej, naturalnej, do czego zmierzamy, prawda, żeby to potem się przenosiło na naturalne warunki, że poradziłybyście sobie na tyle dobrze, że pacjent byłby zaopiekowany całościowo i na pewno jego samopoczucie tym samym byłoby po prostu lepsze. Zajęcia kończy tak zwany debriefing, czyli omówienie scenariusza symulacyjnego, które obejmuje refleksję z doświadczenia symulacji i odkrywanie znaczenia symulacji w medycynie i w pielęgniarstwie. Jest kluczowym elementem symulacji, ponieważ dotyczy analizy scenariusza, pozwala instruktorowi pokierować autorefleksją uczestników symulacji i przekazać im informację zwrotną odnośnie zarówno działań dobrych, jak i tych wymagających poprawy. Instruktor ma możliwość odtworzenia zarejestrowanej symulacji, co pozwala na wnikliwe omówienie działań, dyskusję oraz wspólne sformułowanie wniosków. Studenci w ramach realizacji scenariusza symulacyjnego z przedmiotu chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne nie tylko doskonalają swoje umiejętności praktyczne związane z tematem dzisiejszego scenariusza, jakim była opieka pielęgniarska w zerowej dobie po zabiegu operacyjnym, ale mają również szansę na zarządzanie zespołem, na podejmowanie decyzji w stresujących sytuacjach czy pod presją czasu. Jest to dla nich ogromne wyzwanie, ale po zakończonych zajęciach mają szansę na omówienie swoich wyników pracy z prowadzącym i na wyniesienie niezbędnego i jakże cennego doświadczenia, które później będzie owocowało w przyszłej pracy zawodowej, czyniąc opiekę nad pacjentem jeszcze bezpieczniejszą i bardziej efektywną.